po 5. odcinku oczekiwania co do Asoki były ogromne, bo jak najbardziej poprzedni odcinek mi się bardzo podobał, byłem bardzo zadowolony, więc jak tylko przyszedłem z pracy, włączyłem 6 i prawie że usnąłem. No bo okej, to jest serial o Asoce, tak? No i tego się można spodziewać, że ona będzie się pojawiała z przodu, z tyłu, wszędzie, w każdej możliwej scenie. Po czym, no wiadomo, jest kontynuacja, tak? Ona w tym momencie jest w tym, że tak powiem, kosmicznym wielorybie. Lecą sobie do galaktyki odległej i tak dalej. Taki tytuł jest odcinka Far, Far Away, więc w porządku. No i zapytam w ten sposób, czy pamiętasz, oczywiście z Gwiezdnowojennego uniwersum, serial o Bobie Fetcie, gdzie był jeden odcinek, w którym Boba Fett się prawie że nie pojawił. No właśnie, no to masz w tym momencie odcinek o Asoce. Chciałbym powiedzieć, nie no, spokojnie, poprzedni odcinek to dopiero było preludium, będzie teraz coraz lepiej, no bo Asoka pojawia się na 30 sekund, zaszaleje, 32,5 sekundy może w tym odcinku jest, no i nie wiem, naprawdę, bo nie uczą się, oni naprawdę się nie uczą, bo chciałbym rzeczywiście, żeby było dobrze, żeby było więcej. Poprzedni odcinek nam pokazał, że wszyscy fani, czy to, no wiadomo, filmów z nurtu klasycznego, no wiadomo, Anakin Skywalker, Darth Vader, czy chociażby Wojny Klonów, są zadowoleni, bo proszę bardzo, pojawiła się Asoka, było wiele wstawek, było tego, było wszystkiego, to stwierdziliśmy, no przynajmniej ja tak miałem, kilka osób, z którymi również rozmawiałem, będzie dobrze, będzie fajnie, no i nie jest, bo rzeczywiście pojawia się nasza główna bohaterka przez kilka chwil na początku i potem znika. Domyślam się, ona cały czas sobie siedzi w tym wielorybie, tam patrzy pewnie o wodorosty jakieś, kosmiczne wodorosty oczywiście, w ogóle o tutaj pewnie by się powinien coś, no, nuda, naprawdę nuda, nie pojawia się więcej, za to oczywiście jest Sabine, pojawia się, jak zresztą tutaj widzisz, nasz admirał Thorn, do niego za chwilę przejdę, no i mam nie wiedzieć czemu, ale w tym momencie już prawie przekonanie graniczące z pewnością, że chyba nie było dobrego pomysłu na Asokę. Bo zostały nam jeszcze 2 odcinki, pamiętaj, 7 i 8. Czy będzie kolejny sezon? Zobaczymy. Jeżeli będą takie recenzje i tak będzie odbierane jak do tej pory, to chyba nie wydaje mi się. No chyba, że rzeczywiście ostatnie 2 odcinki to będzie super rakieta, petarda i będziemy tylko zaciskać zęby, bo będzie bardzo, bardzo dobrze. Chciałbym rzeczywiście powiedzieć, no ale na razie tak niestety nie jest. I mam takie przekonanie, że stwierdzono po tym, no kiedy Asoka chociażby pojawiła się w innych produkcjach gwiezdnowojennych, że stwierdzili, kurczę, fajnie byłoby zrobić serial właśnie o niej, żeby się pojawiła. Rosario Dawson bardzo zainteresowana tutaj, ale też wiecie co? Mamy też bardzo dużo fanów serialu Rebelianci. To może my to jakoś połączymy, ale co, że tam Asoka nie była tak naprawdę pierwszoplanową postacią, ale tam była, pojawiała się w kilku odcinkach, czasami była, czasami nie, więc rzeczywiście tak zrobimy. I takie mam przekonanie, że ktoś chyba stwierdził, kurde, wrzucimy tam Asokę do filmowej, że tak powiem, serialowej wersji, aktorskiej przynajmniej, wersji kolejnej części o Rebeliantach. No i to rzeczywiście nie wygląda, bo o ile cały czas fabuła rebeliantów jest kontynuowana, tak? Mamy tutaj oczywiście naszego admirała, cały czas poszukujemy Ezry Bridgera, jak mówiłem, już są wieloryby kosmiczne, no to wszystko się jak najbardziej, Purgile, to jest wszystko się jak najbardziej oczywiście zgadza, no musi tak być, no ale i powiem to wtóry, tak jak było kiedyś przy okazji filmu Poszukiwana, gdzie pewien, umówmy się, naukowiec sprawdzał jakaś zawartość cukru w cukrze, tutaj w tym serialu jest za mało Asoki w Asoce. I to jest dla mnie naprawdę tragiczne, bo odpowiedzialny za to Dave Filoni, Kathleen Kennedy klepnęła to. Tak, wiem, słyszałem między innymi od Wiktora, ale Kathleen Kennedy, która jest odpowiedzialna za produkcję gwiezdnowojennych rzeczy, ona nie odpowiada za wszystkie produkcje, nie ma wglądu i tak dalej, ale domyślam się, że musiała wiedzieć, o czym będzie ten serial, gdzieś tam musiała go klepnąć. Mimo że już dawno powiedziała, że czas Skywalkerów i tej sagi tutaj się skończył, odchodzimy od tego, to już było kilka lat temu, także jeszcze odchodzą. No trochę tak może w wielorybim tempie, niech będzie. I no jestem zasmucony tym, co tutaj się dzieje, bo nie dość, że nie było Asoki, no to ten odcinek był nudny, niby coś tam się dzieje, prawda? Bo trafiamy w końcu do tej galaktyki daleko stąd, far, far away. Nie będę zdradzał, co się dzieje, no to możesz sobie zobaczyć na Disneyu w tym momencie. Serial jest dostępny, możesz obejrzeć. Jeżeli nie masz konta, chcesz założyć, wrzucę filmik, który jakiś czas temu poczyniłem o tym, jak można założyć konto na Disney, w ogóle co to jest. Promocja teraz jest, warto skorzystać. Więc rzeczywiście, no poza tym, okej, no niby jest może zaskoczenie na końcu,
No niekoniecznie, bo akurat cały czas fabularnie ten serial podąża nie tam, gdzie byśmy chcieli, tylko tam, gdzie wiemy, że będzie podążał, wiesz. Bardzo często twórcy dają widzom to, czego oni oczekują, zamiast to, co powinni dostać. No i tutaj my oczekujemy czegoś innego, no i właśnie czegoś innego też dostajemy. To nie tak fajnie jest, więc to mnie zaskoczyło. O Admirale miałem powiedzieć i rzeczywiście jego pierwsze, że zobaczyłem, to mówię, ty, a mi się nie popieprzyły czasem franczyzy, serię? Przecież to jest Data ze Star Treka. Przecież on tak wygląda i autentycznie. Kiedy oglądałem go w animacji, no to mimo, że głosowo to jest ten sam aktor, bo oczywiście tam podkładał głos, mówię, kurczę, ale rzeczywiście on jest wredny, on jest dobry, on jest mocny, widać, że jest zły i tak go rzeczywiście odbierałem w Rebeliantach, a tutaj makijaż ma zrobiony tak, że no naprawdę Data, tylko jakby go po prostu pomalowali na niebiesko, nawet w pewnym momencie te włosy ma tak uklepane, jakby to był jakiś ziutek, którego wzięli gdzieś tam, wiesz, spod Biedronki, spod Żabki, on sobie tam popijał, no powiedzmy nie herbatę, tylko coś tam, coś mocniejszego i mówi, chodź, zagraż u nas w tym filmie. Ale że ja? No i taki właśnie tutaj ziutek się pojawia. On nie jest twardy, on nie jest władczy, nie jest, wiesz, on w ogóle nie jest, tylko taki jakiś jest taki co się dzieje? I tak oglądam go i mówię, co to jest za facet? O co tutaj chodzi? My mieliśmy się go bać, on był arcywrogiem w Rebeliantach i tutaj z tego wszystkiego, co wynika, oczywiście, że poszukują go jedni, drudzy, trzeci, tutaj czarownice, wszystko i w ogóle, no to on ma być, no tam rządzi w galaktyce odległej i on tam rządzi, ma być wszystko super, to wyrasta postać, wiesz, na miarę imperatora powiedzmy, bo ma przywrócić imperium do świetności, a tutaj wychodzi taki kolor, taki a może ja bym zjadł lody? A może jednak gofra sobie, a może to ja będę jadł pączka z budyniem? I tak się zastanawiałem, mówię, gdzie tutaj o co chodzi? To się w ogóle nic nie trzyma kupy. Pojawiają się oczywiście, no zresztą widać na miniaturce, pojawiają się szturmowcy. Ciekawe jestem, jak tam trafili. No ale pojawiają się i obejrzałem i chciałbym powiedzieć, gdyby to był koniec teraz tego sezonu, to bym powiedział, dobra, po kolejny ja już nie sięgam, bo już nie jestem w stanie wytrzymać tego, co tutaj się dzieje, bo fabularnie jest taki miszmasz, że wiesz, że zamiast iść prosto, to oni nagle w prawo, w lewo, do tyłu, w bok, do góry. Każdy niemalże odcinek można byłoby zrobić antologię, tak jak było Wojny Klonów, to może, bo rzeczywiście miało ręce i nogi, ale tutaj mamy fabułę, no umówmy się, ten ciąg przyczynowo-skutkowy powinien postępować linearnie. A on tak, wiesz, no nie jest naprawdę, nie jest dobrze, więc po pierwsze mamy bardzo mało Asoki w Asoce, to już mówiłem oczywiście wcześniej. No są tam jakieś nawiązania, jak najbardziej postać grana przez Raya Stevensona nawiązuje do tego, co się działo, kiedy, że tak powiem, rozkaz 66 został wydany i tak dalej. To jest wszystko w miarę powiedziane, no ale my to kojarzymy. Także ta podróż sentymentalna musi mieć również swój poziom, swoje wyważenie, musi mieć to wszystko ręce i nogi. A tutaj rzeczywiście jest straszny chaos, panuje rzeczywiście totalna rozpierducha. I nawet tak się zastanawiałem, bo no, to, co się stało w poprzednim odcinku, rzeczywiście, że nasza Sabine no, dała złolom, że tak powiem, mapę, wskazówkę do tego, gdzie mają lecieć. Okazało się, że to jest totalnie zbędne, bo Ahsoka sobie wsiada do wieloryba i tak nam ośminęli, więc przez te wszystkie lata, gdzie nie wiedzieli, w którym kierunku podążył nasz admirał, w którym kierunku podążył Ezra Bridger, zaczęło wsiąść albo podążać za wielorybami i spokojnie, elegancko, bez problemów. Więc ten odcinek oceniam negatywnie, bardzo negatywnie, nie polecam go, znaczy musisz pewnie obejrzeć, żeby wiedzieć, żeby mieć kontynuację i żeby ogarnąć pewnie, co się będzie działo w kolejnych 2 odcinkach, chyba że znowu zrobią taką woltę i stwierdzą, nie proszę bardzo, tutaj w tamtej części Ahsoka wsiada sobie do Purgila, leci sobie, a to, co się widziało, i tak wam tylko jakoś tam gdzieś pomożemy, powiemy, napomkniemy. Może tak rzeczywiście będzie, ocenę moją może sprawdzić sobie na Filmobie, tam jest wrzucona, ale jestem bardzo zniesmaczony. Tak miało być dobrze, a wyszło jak zawsze, tak? Niby człowiek wiedział, ale i tak dalej, wszystkie te memy możesz sobie wrzucić, wytłumaczyć, bo jestem delikatnie mówiąc zażenowany poziomem tej produkcji.
Myślałem, że w pewnym momencie, no dobra, wiadomo, fajny Mandalorianin, słaby eufemizm, słaby Boba Fett, dobry rzeczywiście, w porządku, potem pojawił się Obi-Wan Kenobi, teraz miało być też fajnie, tym bardziej, że ja mówiłem wcześniej, Ahsoka pojawiła się, to tam cytując Bogusia Smolenia, odbiliśmy się od dna i dno się oberwało. No niestety. A tutaj jak najbardziej, tutaj jest dużo więcej Gwiezdnowojennych, tak, recenzji.